jest warty tego. Widać nasze miny. No właśnie, bo wybraliśmy się na taką twierdzę Chum i okazało się, że jest taka droga, zobaczcie, pod górę. Mamy nietęgie miny, bo wcale nie jest łatwo dojechać. Dlaczego? Bo wczoraj się tak władowaliśmy w taką dróżkę. Ona była tak coraz węższa, tak wąska, że mamy teraz takie kreski wzdłuż samochodu, takie paręnaście malutkich takich kreseczek na lakierze. I sami widzicie, po prostu no ciężko, dobrze, że jest napęd na 4 koła. Jesteśmy żądni zobaczenia widoku, bo ponoć jest warty tego. Po samym kamieniu. Że oleju nie gubimy. Proszę Państwa, dojechaliśmy. Nie było łatwo, nerwy w ogóle takie, że nie wiem. Forteca Chum w Chorwacji to naszym zdaniem obowiązkowy punkt przy zwiedzaniu wyspy Korczula. Jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie znaleźliśmy. Niby tylko 376 metrów nad poziomem morza, ale widoki są zachwycające. Ten punkt obserwacyjny, który niegdyś był fortem wojskowym, pozwala patrzeć na wyspę Hvar, na półwysep Pelješac, na wyspy Mljet, Lastovo i Vis, a nawet przy wyjątkowo sprzyjających warunkach można dopatrzeć się wybrzeża włoskiego po drugiej stronie Morza Adriatyckiego. Jak się potem okazało, do twierdzy są dwie drogi. Ta trudniejsza, szutrowa, z wystającymi gałęziami, które rysowały nam drzwi samochodu, jak i druga, co prawda wąska, ale asfaltowa, na której nie było już takich przeszkód. Zdecydowanie polecamy tę łatwiejszą od strony miasteczka Vela Luka. Zaoszczędzi to na pewno wiele nerwów. Malakapia. Idziemy do nowej restauracji. Nie wiemy. Niezłe wejście. Mówią, że w Chorwacji takie tłumy do restauracji nie da się dostać, w ogóle, że trzeba rezerwować stoliki. To prawda, ale czasami jak się gdzieś tam obok pojedzie, tak Niekoniecznie jak tu, w centrum, to niekoniecznie zobaczcie ile jest ludzi. Grill tylko dla nas praktycznie. Także zamówiliśmy jakieś mięsa z grilla. Czekamy, zobaczymy co to jest. No i przyszło czekadełko, takie coś, to oni to nazywają chrust, tak? Mhm. Z jakiego to jest mięsa? Mięsa. Ciasta? Nie mam pojęcia jakie to jest ciasto, jakieś takie po prostu kruche bardziej. Ale to jest jak polski chrust. coś takiego, ale to jest słone, ciepłe, smażone na głębokim oleju. Bardzo dobre, bardzo pyszne. Naprawdę. Można tak czekać długo. No i przyszło. U mnie mega dużo tego. Cielęcina, kotleciki, mięsa jakieś. Zobaczymy jak to będzie. Latają muchy. To znaczy, że dobrze. Dobra, proszę Państwa, bo co? Będzie tylko leniuchowanie na plaży, leniuchowanie. Zabieramy na
przejażdżkę po wyspie. Jedziemy do Korczuli, miasta Korczula. Miasto Korczula, nazywane Małym Dubrownikiem. Średniowieczne miasto zbudowane z białego kamienia, otoczone pięknymi, wiecznymi murami i basztami. Z lotu ptaka układ wąskich uliczek przypomina rybi szkielet. Budowniczowie tak zbudowali miasto, by miały do niego dostęp ciepłe wiatry jugo, a nie docierały do wnętrza zimne wiatry bora. Starówka jest pełna starych kamienic, pałaców i kościołów. Do miasta wiedzie brama lądowa w wieży Rewelin. Na fasadzie budynku umieszczono tablicę ku czci króla Tomisława, a także lwa weneckiego. Największym zabytkiem miasta i najważniejszym jest katedra świętego Marka. I supposed to do Harry. Talking about that Harry Johnson. I tu, proszę Państwa, jest dom Marco Polo. Tak jak mówią miejscowi Chorwaci, że Marco Polo właśnie urodził się w tym domu na Korczuli dopiero jak miał kilkanaście lat, już nie pamiętam, chyba 12 czy 13, przeprowadził się do Wenecji. Ale to jest jego domek. On jest w tej chwili zamknięty, jakoś tam remontowany i nawet jest jakaś tablica upamiętniająca zasięgi Marco Polo, także nie ma co, miał rozmach. To jest właśnie nutka do biznesów dzieci od małego. Idź tutaj, bo nie stała, teraz to jak coś na dole. Trochę czekamy na zachód. I co? Ale wieje, strasznie wieje. Nie wiemy, czy trafiliśmy. Wyjątkowo na takie wiatry, czy tutaj Korczula po prostu taka jest. Ale jest ładnie. Plany na kolejny dzień były proste. Rano słońce, morze, plaża, a po południu zwiedzanie miejscowości Lumbarda w południowej części wyspy. Niedaleko, 30 km od naszego miejsca zameldowania, najbardziej interesowała nas jednak ta malutka część, ten cypelek, najbardziej wysunięty w południową stronę. Tam jeszcze nie byliśmy. Jedziemy. I jesteśmy w Lumbardzie. Ktoś się pytał, czy w Chorwacji są plaże piaszczyste. Są i to jest właśnie dowód na to, że jest piasek. Złośliwi mówią, że to wcale nie jest piasek, że to jest błoto. No i rzeczywiście zapach jest taki błotnisty, wygląd też taki trochę, to nie jest tak jak nad polskim morzem, czyściusieńki piaseczek. Prawdopodobnie to jest w ogóle nasypane. No.
I dojechaliśmy na najbardziej wysuniętą część wyspy, za Lumbardą, w stronę południową wyspy. I chcemy dotknąć tego punktu najbardziej południowego. Próbujemy na... Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Właśnie, more. Restauracja. Zobaczymy, czy są wolne miejsca. Zamówiliśmy pycha jedzenie. Zobaczymy. Co my zamówiliśmy? Ja tuńczyka, fileta z tuńczyka. Ja po prostu kotleta, jagnięcina, dzieci grillowane jakieś mięso. Mięsko. Zobaczymy, co to będzie. Musimy poopowiadać, bo jest po prostu mega dobre. To są kotlety cielęce. Do tego jest fasolka szparagowa. Szpinak zrobiony w ogóle z jakimiś takimi ziemniakami. Nie wiem, co to jest, ale to jest też super. Ajwar i cebula. W ogóle ten szpinak i te fasolka szparagowa jest w każdym daniu. Eliza ma stek z tuńczyka. On jest taki, że on się sam rozpływa, po prostu coś niesamowitego. Dzieci też są zadowolone, bo mają mega mięso i mają też właśnie takie cielęce kotlety. Mega dobre. Tyle nas kosztowała ta przyjemność, chyba warto mimo wszystko. 800 kun. Jest pół do 11. Chyba ze 32 stopnie. Długie spodnie. Oczywiście po to, bo jest niedziela i szukamy kościoła. Dzień dobry, dzień dobry. Ale czemu tak miga obraz? No dobra. My skoro świt. Jest nieludzka godzina, bo jest... która jest? 5:50. A my szybciutko, właśnie raz ze wschodem słońca przyjechaliśmy, no właśnie, na prom, żeby z powrotem wracać do domciu. Udało się kupić bilety, więc miejmy nadzieję, wszystko będzie w porządku. 3 godziny znowu przed nami, a potem śpicie, jakieś zakupki i jazda prosto do domu, bez zatrzymywanek, bez spania, bo moja żona chce szybko zjeść flaki w piaskach. I jesteśmy w Splicie. Nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie uczynić sobie spaceru po pałacu Dioklecjana.
Piękne, piękne miasteczko, polecamy bardzo. Szczególnie jak ktoś jest tutaj pierwszy raz, to można się podłączyć pod jakąś wycieczkę z Polski, a jest tutaj bardzo dużo takich i posłuchać ciekawych historii jakiegoś przewodnika. Dziś krótko, szybko. Jeszcze tylko na bazarek, bo rodzina z Polski pozamawiała jakieś chorwackie przysmaki, nie tylko alkoholowe. Kupimy też jakieś karmelizowane owoce, jakieś takie rzeczy, których nie znamy, a które będą nam przypominały Chorwację. No i wracamy do domu. Czas na jakieś podsumowania. Takie jakieś wstępne oceny, jak nam się podobała ta wyspa, czy byśmy tu jeszcze wrócili, czy nie. Żona, jak ty? Tak, pierwsze myśli takie. No Korczula na pewno jest bardzo zieloną wyspą w porównaniu do innych. Można by nawet powiedzieć, że taką rolniczą, bo tutaj rolników, ale turystów Nie za wielu. Więc jeżeli ktoś chce odpocząć od ludzi, od gwaru, takiej może nawet i samotności czasami, to Korczula nadaje się na tego typu wyjazd. Jakoś bardzo odczułam różnicę, jak tylko zajechaliśmy do Splitu i nagle tłumy ludzi. Tłumy. Jest to na pewno spokojna wyspa, w której się jakoś tam za wiele nie dzieje. Przynajmniej w tej miejscowości, w której my mieszkaliśmy. Tak. Bo to była taka malutka miejscowość. Ale jak ktoś takiego spokoju potrzebuje, żeby odpocząć, to super. Natomiast dla młodych, żądnych dyskotek, imprez i tak dalej, to chyba, że bliżej miasteczka Korczula, bo tam ponoć po zmroku się dużo dzieje. Natomiast my w naszej wsi to raczej po zmroku to tylko do spania. Woda bardzo, bardzo czysta. Podobne te plaże rzeczywiście do plaż Na Chwarze. I faktycznie dużo takich urokliwych miejsc, gdzie nie za wiele osób przebywa. Można spokojnie sobie taką prywatną zatoczkę, plażę, plażę znaleźć. gdzie 2, 3, 4 osoby max. To jest super. Takie pozytywy. Ale w porównaniu z innymi wyspami i z innymi miejscami, gdzie byliśmy w Chorwacji, to jakiegoś tak szału chyba nie było, nie? Jak ty uważasz? No ja w ogóle miałem tą wyspę jako taki, śniłem o niej bardzo, bardzo dawno temu. Jakoś marzyłem, żeby tu przyjechać. Ale to było wtedy, kiedy nas jakoś nie było na nią stać, bo tak sobie myślałem, długi prom, 3 godziny trzeba płynąć, tyle pieniędzy. I ona była w sferze takich marzeń, bo zawsze mi się wydawała trochę za daleko, że są jakoś po drodze inne. No a jak się wydarzyła już ta wyspa, to tak sobie myślę, są ładniejsze, są jakoś takie ciekawsze, tak mi się wydaje, pod względem takim wyglądowym, jeżeli chodzi o góry, morze. Tu jest raczej tak monotematycznie, jest po prostu cały czas zielono, cały czas. Tak. Też nie jest to wielka wyspa, że spokojnie można po prostu sobie podróżować z jednego końca na drugi. Nie jest to jakiś wysiłek też i finansowy pod tym względem, bo często sobie gdzieś tam podróżowaliśmy i na chwilę podjeżdżaliśmy. Więc jest taka do ogarnięcia, jeśli chodzi o przejazdy. Chociaż z gazem jest tak sobie, nie? No bo były tylko 2 punkty na całej wyspie, gdzie był gaz. Można było zatankować i to też w jakichś tam określonych godzinach. Więc było to zaskakujące. Dla nas, nie? Dla takich cebularzy, co tam właśnie aby taniej. Co jeszcze?
Jeśli chodzi o wydatki, jedzenie, no bo tutaj to już zupełnie nie gotowaliśmy, tylko korzystaliśmy z restauracji. Więc w porównaniu do poprzedniego roku wydaje się trochę droższe to jedzenie, ale być może po prostu Wszystko podrożało. Wszystko podrożało, I paliwo tak. trochę podrożało, no to i jedzenie też podrożało. No i wyspy też są troszeczkę droższe niż ląd, chociaż to nie ma reguły. Więc No to dobrze było. było dobrze, tak. Fajny czas, taki odpoczynek, odejść od po prostu tej codzienności. I my się też cieszymy, że mogliśmy jeszcze być dziećmi. To chyba ostatni raz. No bo to dzieci, wróć z młodzieżą naszą. No, tak, także tak. cieszymy się, że jeszcze się udało. No widoki oczywiście przepiękne, nawet z naszego okna, no ale to tak myślę, że nam się po prostu udało, że mamy takie właśnie, mieliśmy miejsce, jeśli chodzi o widoki. Nie wiem, czy bym drugi raz chciała tam zamieszkać. Ja chyba nie. Nie. To jest taka przygoda na jeden raz. Tak. Także my raczej nie powtarzamy miejsc. Jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło, żeby jakby celowo przyjechać dwa takie same miejsca. No bo jakoś tak... Dwa razy w to samo miejsce wróć. Więc kto wie, co będzie za rok. Jak się wszystko dobrze ułoży, coś może zavlogujemy. To nic, kończymy powolutku. Dzięki wam, że byliście z nami, że oglądaliście te nasze Cierpliwie czekaliście. dziadkowe wypowiedzi. Miejmy nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć.